Nasz kanał związany jest z nieśpiesznym podróżowaniem po Polsce z historią w tle, ale 2-3 razy w roku będziemy Was zabierać w filmową podróż poza Polskę, do miejsc w Europie, które warto odwiedzić. Po raz drugi zapraszamy Was do Włoch. Tym razem do jednego z najpiękniejszych miejsc tego kraju, do Cinque Terre. Gdzie leżą Cinque Terre i jak można się tam dostać? Zaraz Wam opowiemy. Gotowi jesteście na odkrywanie tej części Włoch? No to ruszamy! Il treno regionale 12236. By dotrzeć do Cinque Terre, skorzystaliśmy najpierw z połączenia lotniczego z Krakowa do Pizy. Z lotniska w Pizie na dworzec główny Pisa Centrale dojechaliśmy w pełni zautomatyzowaną kolejką. Na miejscu kupiliśmy bilet do La Spezii. Zaraz wyruszamy do Cinque Terre. Jedziemy w wagonie w drugiej klasie, a bilet kosztuje 11 euro od osoby. La Spezia to miasto portowe położone na terenie Ligurii, oddalone o nieco ponad godzinę jazdy od Pizy. To na tutejszym dworcu kolejowym można kupić specjalną kartę Cinque Terre Card Treno, uprawniającą do nielimitowanych przejazdów pociągami po tym regionie. O samej karcie, kosztach i praktycznych poradach przeczytacie na naszym blogu. Link do tego wpisu zamieszczamy w opisie pod tym filmem. Cinque Terre to po polsku 5 ziem. To de facto 5 przepięknie położonych miejscowości na Rivierze Liguryjskiej w niewielkiej od siebie odległości i trasy trekkingowe między nimi. Dziś obszar ten objęty jest Parkiem Narodowym, a od 1997 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Włoski poeta Petrarka tak opisywał Cinque Terre. Stąd winnice oświetlone dobroczynnym okiem słońca i bardzo kochane przez Bachusa. Widok na Monte Rosso i szczyty Cornilii. Wszędzie słyną ze słodkiego wina. Przez wieki miasteczka Cinque Terre były niemalże odcięte od świata. Sytuacja zmieniła się pod koniec XIX wieku, gdy ukończono w 1874 roku budowę linii kolejowej, biegnącej wzdłuż wybrzeża Riviery Liguryjskiej na trasie z La Spezii do Genui. Linia ta łączy ze sobą poszczególne miejscowości oraz duże portowe miasto La Spezia. Podczas jej budowy wykuto 51 galerii o łącznej długości 28 km na 44-kilometrowej całej linii i zbudowano 23 mosty o łącznej długości prawie 1 km. Początki miejscowości w Cinque Terre to XI wiek. Rolnicy mieszkający wyżej, z dala od wybrzeża, przenieśli się z obszarów górskich na obszary nadmorskie, gdzie panował lepszy mikroklimat do uprawy oliwek, cytryn i winorośli. Choć przenieśli się nad morze i nauczyli rybołówstwa, to rolnictwo pozostało ich głównym zajęciem, łączonym z rybołówstwem zależnie od potrzeb i pór roku. Przeprowadzka ta była możliwa po pokonaniu w 1016 roku muzułmanów. Dokonały tego połączone siły Republik Morskich Genui i Pizy. Muzułmanie chcieli zająć pobliską Sardynię i napadali na nadmorskie miejscowości, by porywać lokalną ludność i wykorzystywać ją jako niewolników. Najstarsza informacja o Cinque Terre to dokument wydany w Monte Rosso w 1056 roku. Sprawdźmy, jak dziś wygląda ta największa i najbardziej na północ położona miejscowość Cinque Terre.
Monterosso al Mare to największe z 5 miasteczek Cinque Terre, położone na skrzyżowaniu szlaków. Składa się ze starej części i nowszej, wypoczynkowej o nazwie Fegina. Otoczone jest wzgórzami, na których uprawiana jest winorośl, oliwki oraz drzewka cytrynowe. W połowie XIII wieku Monterosso po wielu wojnach z Genuą i Pizą przyłączyło się do Genui. W XV wieku pojawiło się kolejne zagrożenie, tym razem ze strony piratów tureckich. Dlatego też powstawały wtedy liczne wieże obserwacyjne, rozbudowywano też lokalne zamki. Nocą do ostrzegania mieszkańców służyły sygnały ogniowe. Warto tu zwrócić uwagę na ruiny średniowiecznego zamku rodu Obertengi, strażniczą wieżę Aurora z XVI wieku, wzniesioną przez Genuę do ostrzegania przed Turkami, która oddziela nową część od starej, średniowiecznej, a także kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela z przełomu XIII i XIV wieku. W nowszej części kąpieliskowej Feginie dominują pokaźne wille, hotele, duża plaża, stacja kolejowa Monterosso, a także rzeźba giganta, a właściwie Neptuna z 1910 roku, betonowa, mierząca 14 metrów wysokości i ważąca 170 ton. Do sąsiedniej Vernazzy w niecałe 2 godziny można stąd dotrzeć pieszo malowniczymi ścieżkami poprowadzonymi wzdłuż wybrzeża Morza Liguryjskiego. Niektóre podejścia są strome i długie, z licznymi schodami, dlatego zaleca się noszenie butów o twardej podeszwie, a zachodzenie w klapkach czy sandałach grożą kary. Przepięknie położoną Vernazzę wybraliśmy jako bazę wypadową do sąsiednich miejscowości. Widok z okna naszego pokoju zapamiętamy na zawsze, ale o tym opowiemy trochę później. Vernazza została założona około 1000 roku. Wzmiankowana była jako forteca i baza morska rodziny Obertengi. Od końca XIII wieku znalazła się pod panowaniem Republiki Genueńskiej i jako jedyna w Cinque Terre miała ufortyfikowany port z możliwością remontowania galer. Podobnie jak pozostałe miejscowości Cinque Terre, Vernazza dzieliła losy Republiki Genui. Pod koniec XVIII wieku została zajęta przez wojska Napoleona, następnie weszła w skład Królestwa Sardynii i na koniec Zjednoczonych Włoch. Vernazza ma najbardziej bezpieczną przystań z całej piątki. Ponad miasteczkiem widać liczne uprawy tarasowe i kamienne mury oporowe. Ciekawy jest również kościół parafialny świętej Małgorzaty z Antiochii z XIV wieku z nietypowym wejściem od wschodu tuż obok ołtarza. W nieodległej przeszłości doszło do dramatycznego zdarzenia. 25 października 2011 roku w Cinque Terre zeszła lawina błotna. Był to najbardziej tragiczny dzień we współczesnej historii parku. Najbardziej ucierpiała Vernazza. Wiele budynków zostało poważnie uszkodzonych. Samochody zostały zepchnięte do morza, były też ofiary śmiertelne. Linia kolejowa uległa uszkodzeniu, a ścieżki turystyczne zostały całkowicie zniszczone. Warto wejść na teren zamku Doria, który wybudowano w XIII wieku oraz na XV-wieczną wieżę obronną, zbudowaną, by ostrzegać mieszkańców wioski przed zbliżającymi się piratami. Aż trudno uwierzyć, że ostatni atak piracki na rybaków z Cinque Terre miał miejsce w 1815 roku. Z Vernazzy udaliśmy się pociągiem do serca Cinque Terre, czyli do Cornili.
To jedyna miejscowość położona na szczycie stromego, skalistego klifu, wznoszącego się około 100 metrów nad poziomem morza. Do morza można stąd dotrzeć jedynie po bardzo licznych i stromych schodach. Jest najmniejszą z miejscowości Cinque Terre, ponieważ liczy tylko 300 mieszkańców. Jednocześnie najspokojniejszą, ponieważ nie każdy turysta jest tu w stanie się dostać. Jak można dotrzeć ze stacji kolejowej do centrum Cornili? Posiadacze karty Cinque Terre Card mogą bezpłatnie podjechać na górę busem, a ci, którzy lubią piesze wędrówki lub nie mieszczą się w busie, mogą dotrzeć do centrum miejscowości po tzw. Lardarinie, która liczy 382 stopnie i 33 rampy. To tu spróbowaliśmy fantastycznej granity z lokalnych cytryn. Podziwialiśmy również kościół świętego Piotra z XIV wieku z rozetą z marmuru kararyjskiego, zbudowany przez mistrzów z nad jeziora Como. Kolejną miejscowością Cinque Terre jest Manarola, której zabudowania wznoszą się od portu aż po miejsca położone około 70 metrów nad poziomem morza. To tu od ponad 60 lat jest urządzana podświetlana szopka, największa na świecie tego rodzaju. Wykorzystuje się setki tysięcy żarówek. Figury wykonywane są ze starych okiennic, żelaznych prętów czy plastikowych i drewnianych pojemników. Iluminacje ozdabiają zbocza górskie także w Wielkim Tygodniu i w Świętego Wawrzyńca, patrona Manaroli. To kolejna z miejscowości, w której zwróciliśmy uwagę na to, że kilka metrów pod główną i zarazem stromą ulicą miasta na znacznym jej odcinku płynie strumień. Ten z Manaroli nazywa się Groppo. Jest tu również kameralny port rybacki i mnóstwo małych zatoczek, a także XIV-wieczny kościół Świętego Wawrzyńca, zbudowany w stylu gotyku liguryjskiego z rozetą z marmuru kararyjskiego. Ostatnią z 5 miejscowości Cinque Terre jest Rio Maggiore. Jest to miejscowość położona najbardziej na południe ze wszystkich 5, w odległości zaledwie 2 minut jazdy pociągiem od Manaroli. Według legendy osada istniała już w VIII wieku, założona przez greckich uchodźców, ale brak na to dowodów. Jest tu zamek z XIII wieku, budowany przez markizów Turcotti, ukończony przez Genueńczyków w XV i XVI wieku, a także kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela z XIV wieku, ukończony w XIX wieku. Naszą szczególną uwagę zwróciły wysmukłe, wieżowe domy genueńskie. Z Rio Maggiore do Manaroli prowadzi słynna droga miłości, po włosku Via dell'Amore. Z uwagi na osuwiska ziemi kilka lat temu została zamknięta i ponownie ma zostać otwarta w lipcu bieżącego roku. Miasteczka, plaże, zatoczki i górskie ścieżki przyciągają olbrzymie tłumy turystów z całego świata. Jeśli chcecie ich uniknąć, wybierzcie się tam w marcu lub kwietniu, byle przed Wielkanocą. Późna jesień też będzie dobrą porą na wyjazd do Cinque Terre. Cinque Terre bez tłumów nas zachwyciło, a zwłaszcza widok z okna naszego pokoju. Chciałoby się powiedzieć, chwilo trwaj. Nasz pobyt w Cinque Terre niestety dobiegł końca. Czas ruszyć w dalszą drogę. Z żalem serca opuszczamy Vernazze i jedziemy do Lucchi. Możecie też obejrzeć inny odcinek o Włoszech, w którym pokazujemy niesamowicie położoną Materę, do odwiedzenia której zainspirował nas ostatni film o Jamesie Bondzie.
Arrivederci Italia. Jeżeli interesują Cię podróże, głównie po Polsce, z małą dawką wiedzy historycznej, to zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego odcinka. Cześć!